Nastąpił ten dzień, ten wieczór, kiedy przygotujemy dla Was jeden z najmodniejszych chlebów od jakiegoś czasu, czyli chleb z garnka. Oczywiście w Atelier Smaku będzie to chleb bezglutenowy i wegański, na drożdżach. Dzisiaj nadszedł ten dzień, że Mirek zmusił mnie do zrobienia chleba z garnka i powiem Wam szczerze, że jestem mu jak za niewiele rzeczy za to akurat wdzięczna. Gdyż od już jakiegoś czasu jadamy chleb z garnka, bo ja ponawiam swoje próby i ponawiam. I generalnie powiem Wam szczerze, że chleb z garnka to tak jak chleb z innych forem. Po prostu możecie zrobić każdy chleb z garnka, ale najlepiej smakuje taki podstawowy, czy to będzie na drożdżach, czy to będzie na zakwasie, to taki podstawowy, a garnek jest rodzajem formy. I musimy tylko pamiętać o jednej rzeczy, ona musi być dobrze wygrzana, dlatego zanim przystąpimy do mieszania, wstawimy żaroodporne naczynie bądź garnek wraz z przykrywką do nagrzewania, ale najpierw wysmarujemy olejem i wysypimy mąką, gdyż... Zastanawiacie się, czemu Państwo Słoma i Trembulak są tak elegancko ubrani? A dlatego, że szykujemy dla Was niespodziankę. W końcu zabraliśmy się za to, w końcu czas nam na to pozwolił, aby zrealizować dla Was kolejny kurs. Będzie to kurs pieczenia bezglutenowych i wegańskich chlebów na zakwasie, na drożdżach i takich bardziej I z różnych rodzajów mąk, z różnymi dodatkami. Kurs chlebowy będzie już dostępny przed świętami, żebyście mogli upiec taki cudowny bochenek chleba, taki jak lubicie najbardziej, i położyć go na wigilijnym bądź świątecznym stole. Oczywiście znajdziecie go tutaj w zakładce, gdzie znajdują się kursy. Tam też jest kurs lepienia pierogów i uszek, także idealnie w tym czasie możecie skorzystać z dwóch kursów. Detale, kiedy pojawi się ten kurs, oczywiście już niebawem w naszych social mediach, czyli na Facebooku, na Instagramie i jeszcze dostaniecie info na YouTubie. Wracamy do pieczenia tego chleba. Wracamy do wysmarowania foremki i tak jak już wcześniej wspomniałam, może to być garnek żeliwny, tak jak w naszym wypadku. Jego kształt też zależy od tego, jak chcecie ten chleb upiec, jaki kształt chcecie mu nadać. My lubimy właśnie taki płaski, gdyż chcemy, żeby ten chleb miał bardzo dużo skórki, a on będzie płaski, dzięki temu skórki będzie dużo. Bierzemy odrobinę mąki ryżowej, żeby wysypać formę. Przykrywamy naczynie, gdyż i pokrywka, i garnek muszą się dobrze nagrzać. Wstawiamy do piekarnika, który nastawiamy na 240 stopni. Rozgrzewamy piekarnik i ja Wam powiem, że generalnie chleby z garnka wszyscy mówią, że należy piec w piekarniku ze stałą temperaturą bez termoobiegu. A ja piekę z termoobiegiem. No i wychodzą, więc musicie wybrać sobie sami. Mamy tutaj suche składniki. Najwięcej mąki ryżowej, owsiana, skrobia ziemniaczana i troszeczkę ciecierzycy. Potrzebujemy czegoś, co sprawi, że te mąki nam się ulepią i stworzą zwarty bochenek. I może być to zmiksowane, odtłuszczone, siemielniane. Pamiętajcie, odtłuszczone albo... I właśnie to jest ta opcja, którą dzisiaj zastosujemy i którą ostatnio w chlebach wolę. To jest zmielona łuska babki jajowatej. Dosypujemy również drożdże, gdyż chleb musi urosnąć. Możecie oczywiście zrobić sobie taki chleb z garnka, wykorzystując zakwas. Tylko wtedy pamiętajcie, jak będziecie odstawiać na noc, to zakwasowy chleb odstawicie na zewnątrz w ciepłym miejscu, a chleb drożdżowy do środka do lodóweczki, gdyż on musi bardzo powoli rosnąć. Chleby drożdżowe nie lubią przerośnięcia, więc w związku z tym lodówka będzie idealnym miejscem na rośnięcie chleba przez całą noc. Chleb nie może być oczywiście niesłony, no chyba że jesteśmy w Toskanii, tam są niesłone chleby. Ale nie polecamy. Byliśmy, smakowaliśmy i naszym polskim podniebieniom nie smakuje. I żeby powstało ciasto, potrzebujemy oczywiście płynnych składników. Woda. Ocet balsamiczny dla dodania, podkręcenia smaku, a może nawet, jak to niektórzy mówią, dla przykrycia gliniastego posmaku bezglutenowych mąk. Gipsowatego, nawet tak bym nazwała. Gipsowatego. I potrzebujemy jeszcze trochę oliwy.
I całość teraz miksujemy. Zobaczcie, uzyskujemy takie rzadkie ciasto, ale nie przejmujmy się, gdyż łuska babki jajowatej zacznie wchłaniać wilgoć. I przez noc powstanie coś takiego, co znajduje się w drugiej misce. To trafiło do lodówki wieczorem. Spędziło tam noc i wygląda tak, nadaje się do dzisiejszego pieczenia. Czyli przykrywamy i wkładamy do lodówki. Można tą samą ściereczką. Nasze ciasto na chleb w lodówce spędzi od 8 do 12 godzin, w zależności od tego, kiedy się obudzicie, jak długo będziecie spali, a przy okazji wyjąłem... Bo to my to zrobimy. Wyjąłem nie masełko roślinne, ponieważ nam się przyda do świeżo pieczonego chleba za chwilę, tak? Do niego się A takie masełko, fajnie, żeby trochę postało na zewnątrz, żeby trochę zmiękło. Piekarnik się nagrzał, możemy wstawiać nasz chleb, bo to oznacza, że garnek ma odpowiednią temperaturę. Proszę bardzo, przenieś. I tu potrzebujemy podwójnej łapki silikonowej, gdyż pojedyncza może być za małą ochroną przed temperaturą. Zdejmujemy pokrywkę, przekładamy ją delikatnie na drzwiczki piekarnika i wykładamy masę chlebową bezpośrednio do rozgrzanego garnka. Przykrywamy i wsuwamy, zamykamy i nastawiamy piekarnik na 30 minut. Teraz musimy poczekać. I tak Jeśli sprzątnąć. podoba Wam się ten odcinek z chlebem z garnka, możecie go polubić, możecie zasubskrybować kanał i gdy wciśniecie ten dzwoneczek, który znajduje się tutaj na dole i włączycie wszystkie powiadomienia, zawsze dostaniecie informacje, a także możecie włączyć sobie licznik do nowego odcinka. Informacje dostaniecie o tym, kiedy ten odcinek się pojawi i co nowego dzieje się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Śledźcie nasze poczynania i komentujcie, zadawajcie pytania na Instagramie, na YouTubie i na Facebooku Atelier Smaku. Pamiętajcie też o tym, że mamy spotkania na żywo w jednym momencie, to jest trzeci poniedziałek miesiąca. Zawsze rozdajemy darmowe e-booki, także zapisujcie się do naszego newslettera i bądźcie czujni. A jeśli interesują Was inne chleby i bułki, pieczywa i porady na ten temat, wszystko znajdziecie tutaj nad Joli głową i pamiętajcie, że już za chwilę będzie dostępny kurs wypieków chleba bezglutenowego. A jeśli lubicie książeczki, to nasza najnowsza książeczka 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską jest do dostania w naszym sklepie internetowym z podręczną zakładką. Znajdziecie tutaj między innymi bardzo fajne propozycje na różne rzeczy nadające się do chleba. O, pasta warzywno-orzechowa, idealna. Mniam, mniam. Otwieramy piekarnik, bardzo delikatnie, żeby się nie poparzyć. Zdejmujemy wieczko z chleba. Odkładamy je w bezpieczne miejsce. Zamykamy piekarnik. I nastawiamy na kolejnych 20 minut, aby skórka się dopiekła i była chrupiąca. Chlebek już się upiekł, bardzo delikatnie otwieramy, gdyż przypominam 240 stopni. Bardzo, bardzo gorąco. Podwójne rękawiczki silikonowe i przenosimy w bezpieczne miejsce. Pamiętajcie, na pewno na laminacie nie stawiamy, absolutnie nie. Nie stawiamy również na drewnie, gdyż wypalimy sobie taki ładny, ciemnobrązowy okrąg. Możecie na przykład postawić na kuchence, gdyż jej się nic nie stanie. Na szczęście my mamy odpowiedni blat ze spieku i możemy bezpiecznie odstawić gorący garnek z chlebem na niego. Ale oczywiście przekładamy chleb na ruszt. Piękny, sztywniutki, sama skórka.
chrupiący i niestety jeszcze za świeży, żeby go rozkrajać. A zatem potrzebujemy jeszcze tylko odrobinę cierpliwości, aby nasz chlebek przestygł, abyśmy mogli go pokroić i posmarować naszym niemasełkiem roślinnym, które już uzyskało odpowiednią temperaturę, aby nadawało się do przesmarowania. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Jeszcze delikatnie ciepły, trzeba uważać, żeby masełko się nie rozpuściło. No troszkę się rozpuszcza. Smacznego I na zdrowie. I pamiętajcie o tym, że kurs pieczenia wegańskich i bezglutenowych chlebów już niedługo. Wszystkie kursy znajdują się tutaj, kursy online.